tej lekcji opowiem Wam, jak zmieniać etykiety rysunków na rysunku zbiorczym. Jest to dosyć problematyczne i nieintuicyjne. Jeżeli zobaczymy teraz na rysunek, który jest połączonym rysunkiem na rysunku zbiorczym, na dole tego rysunku mamy etykietę. Na moim rysunku na tej etykiecie jest numer elementu oraz liczba sztuk. Natomiast ta etykieta jest na dole rysunku, jest fioletowa. Ja chciałbym, aby ta etykieta była na górze, miała kolor zielony i czcionkę dużo większą, bo 5 mm. Niestety, jak klikniemy prawym na tą ramkę, nie zobaczymy żadnego menu, ani żadnego okna ustawień widoku. Natomiast, jeżeli klikniemy na wewnętrzną ramkę, właściwości, to widzimy tutaj ustawienia właściwości tego widoku. Oczywiście nie zmieniajcie tutaj nic, ponieważ ten rysunek jest połączony i jeżeli oryginalny rysunek będzie zaktualizowany, wtedy te wszystkie zmiany tutaj znikną. Nigdy nie róbcie zmian na rysunku zbiorczym, tylko na oryginalnych rysunkach. Natomiast to okno pomoże nam teraz zmienić etykietę widoku całego rysunku. Kliknijmy 2 razy, tak aby odznaczyć wszystkie ustawienia. Zaznaczmy ustawienia Attributes, wejdźmy do zakładki Label, następnie A1, Label Position, ustawmy tutaj Above, Color na biały, w ustawieniach A1 wejdźmy teraz, widzimy tu jest View Name, 5 zielony Arial, OK. I w tym momencie, mając otwarte to okienko z wewnętrznego widoku, zaznaczmy teraz ten zewnętrzny widok i kliknijmy Modyfikuj. Nasza etykieta wskoczyła do góry. Jest to taki trik na poprawę jakości rysunków zbiorczych, żebyśmy zastosowali teraz tą etykietę do wszystkich widoków. Musimy zaznaczyć wszystkie zewnętrzne ramki. A następnie kliknąć Modyfikuj. Jeżeli teraz klikniemy Apply i OK, jest bardzo duża szansa, że następne widoki z następnych połączonych rysunków będą miały zastosowane te ustawienia. Ale tylko do momentu, jak zamkniemy teclę. Spróbujmy połączyć nowy rysunek. Kliknijmy na jakiś taki z dołu. Link Drawing Views. Na szczęście etykieta jest już zastosowana i jest na górze. Zawartość tej etykiety zmienia się w ustawieniach zaawansowanych. Kliknijmy menu, Settings, Advanced Options. W zakładce Drawing Properties mamy takie dwie zmienne. XS Assembly View Title. W moich ustawieniach jest to Assembly Position. Potem taki tekst sztuk oraz Model Number mówiący, ile takich elementów pojedynczych bądź elementów zespołów jest w modelu. Drugie ustawienie, analogiczne dla rysunków pojedynczych, jest trochę niżej. XS Single Part Drawing View Title, Part Position razy Model Number. Jeżeli dokonamy zmiany w tym ustawieniu, a możemy tutaj dołożyć kilka zmiennych, wszystko tu jest opisane poniżej albo po kliknięciu F1 w pliku pomocy. Natomiast ja teraz dodam tu taki tekst na chwilę. Jeżeli kliknę Zastosuj, OK, to po uruchomieniu ponownie tego rysunku, a jest to rysunek M4, powinniśmy od razu widzieć zmienioną etykietę. Tak, widzimy teraz na każdej etykiecie ten mój dopisek, który zrobiłem. Dlatego warto zmienić tą etykietę przed tworzeniem rysunków, zapisać sobie to w ustawieniach, tak aby później tworzyła się nam poprawnie. Wejdźmy z powrotem w Advanced Options, Drawing Properties i usuńmy ten nasz bezsensowny tekst. Możemy tutaj dodać różne zmienne, otoczone znakiem procentu. Ja zdecydowałem się na Model Number, czyli ile jest elementów i pozycję elementu. To wszystko w tej lekcji. Dziękuję za uwagę.